Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się rysowaniem kwiatów. Kwiaty będziemy rysować kredkami. Zaczniemy od szkicu ołówkiem, a później przejdziemy do wypełniania tego wszystkiego kredkami. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak będę mieszać kolory, bo praca kredkami nie jest wcale taka prosta. Przy kwiatach musicie zwrócić uwagę na to, jak zbudowane są płatki poszczególnych kwiatów. Nie chodzi o to, by wyrysować każdy płatek po kolei, ale by odpowiednio dobierając światła i cienie, pokazać, jaką fakturę ma ten kwiatek i jak jest zbudowany. Więc weźmy się za rysowanie. Zaczynamy od narysowania szkicu, zaznaczając mniej więcej delikatnie kształty tych kwiatów na kartce. Ołówkiem delikatnie możecie zaznaczyć w jednym kwiatku te płatki, tak dokładnie, i w innych tylko delikatnie kilka płatków, tak żeby mieć obraz do tego, jak to będzie wyglądało później. Żeby po prostu przyjrzeć się i to przećwiczyć, zanim weźmiecie kredki. Żeby dobrze wyrysować róże, trzeba kilka razy dokładnie zaobserwować, jak te płatki są ułożone, jak wyglądają i gdzie rozkłada się światłocień. Zaraz zobaczycie, jak będę to robić kredkami. Nałożyłam jako podstawę różowy i teraz zaczynam cieniować to, co wcześniej było ołówkiem, czerwoną kredką. Cieni lepiej nie robić od razu czernią i zaraz zobaczycie dlaczego. Na tym pierwszym kwiatku zrobię bardzo dużo cieni czarną kredką, a drugi kwiatek będzie tylko w czerwieniach i zobaczycie, jaka będzie różnica. W międzyczasie wycieram sobie ołówek, żeby już tych szarych jego śladów nie było widać. Robiąc kredkami zależy mi na kolorze, a ten szary ołówek nie jest zbyt atrakcyjnym kolorem. Dodatkowo ołówek jest tłusty, więc może wystawać spod kredki. I zaczynam cieniowanie. Żeby podbić ten czerwony kolor, można użyć na przykład fioletu albo granatowego.
I tak samo poprawiam wszystkie kwiatki. Czyli szukam tych kolorów podstawowych. To mogą być zielenie, żółcienie, brązy, pomarańcze. I delikatnie poprawiam linię. Jak widzicie, zrobiłam dosyć dużo czarnych cieni na tej róży i nie wygląda to bardzo naturalnie. Wygląda dosyć mocno. Ta druga róża została wycieniowana jak na razie tylko czerwieniami, różami i odrobiną szarości i wygląda na delikatną i oświetloną. Zwróćcie uwagę, że cały czas zmieniam kredki, dodaję po trochu każdej, tak żeby ten rysunek wyglądał jak najbardziej realistycznie. Jeżeli zrobicie zdjęcie jakiegoś takiego kwiatka i sobie bardzo, bardzo mocno przybliżycie, albo na przykład wrzucicie do jakiegoś programu graficznego i zaczniecie pobierać próbki kolorów, to zobaczycie, że tych kolorów jest naprawdę bardzo dużo różnych. Gumką w ołówku wycieram sobie światła i dodaję żółte tło, żeby podkreślić to, że te płatki są białe, czy też bardzo jasno różowe.
I od niebieskiej podstawy zaczynam liście. Ponieważ one są takie bardzo chłodno-zielone, najpierw dodałam niebieskiego, dopiero później kładę zieleń. Białej kredki możecie użyć do rozmazywania kolorów. To znaczy, jeżeli nałożycie delikatnie jakieś róże i niebieskie na przykład, to białą kredką możecie je sobie rozmazać. I delikatnie tutaj fioletami i niebieskim robię te małe kwiatuszki. Tutaj już nie wchodzę w szczegóły, najważniejsze na rysunku były dla mnie te róże, więc te kwiatuszki tylko delikatnie oznaczę. Tu na przykład daję czerwony pod fioletowy, ponieważ ten fiolet był taki bardzo ciepły. A tam, gdzie jest fiolet zimniejszy, można dać najpierw niebieski albo dodać później. Ostatnia róża jest taka bardzo jasna, żółto-biała, więc tam tylko delikatnie zaznaczyłam żółtym, trochę ciemniejszego dodałam w cieniu i reszta została białym światłem. I ten malutki kwiatuszek z przodu, tylko delikatnie podkreślony czerwieniami. I zobaczcie, że jak dodacie cienie pod spodem, to też bardziej naturalnie to będzie wyglądało, tak jakby te kwiaty na czymś leżały. Czyli one nie lewitują, tylko są gdzieś ustawione. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, kredki nie są takie trudne. Warto mieszać ze sobą dużo kolorów i patrzeć, co powstaje. Nie używać do cienia czerni, tylko szukać kolorów cienia, tak samo kolorów światła. Zapraszam na następny odcinek.
Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do obserwowania nas na Instagramie i Facebooku oraz zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Do zobaczenia w następnych odcinkach.